Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube. E, Dzisiaj znowu ciągniemy temat nowotworów, tych ciężkich chorób, które dzisiaj są przekleństwem XXI wieku. Jeszcze w historii ludzkości, tak mniemam przynajmniej, nie było takiej prawdziwej pandemii. Prognozy są straszne. Wielokrotnie mówię w moich audycjach na ten temat. Dla tych, którzy. I przepraszam, że akurat Was może będę zanudzał, ale zdarza się tak, że ktoś po raz pierwszy wchodzi na ten mój kanał, więc może nie być do końca zorientowany, więc ja niejednokrotnie w tych audycjach moich powtarzam pewne wspólne fragmenty. To, co mówiłem w poprzednich audycjach, w tym przypadku właśnie te statystyki dotyczące choroby nowotworowej, sprawy związane z odkwaszaniem i tak dalej. Więc pozwólcie, że dla tych, którzy po raz pierwszy być może wejdą, żeby nie sięgali po jeszcze, nie zdążyli sięgnąć po inne jakieś audycje moje i tak dalej, nie znają pewnych dziedzin. Więc takie krótkie po prostu przypomnienie, a dla Was to będzie też taka swoista powtórka. Więc słuchajcie, tak jak mówiłem już wielokrotnie w audycjach, w tej chwili w Polsce mamy 2024 rok, lipiec, akurat w tym czasie nagrywam tę audycję. Mamy praktycznie 200 000 zachorowań rocznie na nowotwory, 100 000 ludzi umiera, czyli potężne miasto. Tych ludzi oczywiście nie widać, bo gdybyśmy widzieli wymarłe miasto, tak wjechalibyśmy, tylko psy i koty włóczą się po ulicach, to byłoby widać ogrom tej tragedii. Słuchajcie, jeżeli te 100 000 podzielicie na 365 dni, zobaczmy, 100 000 podzielić na 365 dni, no to praktycznie 274 osoby dziennie, czyli po prostu roztrzaskuje się samolot z 274 ludźmi na pokładzie i nikt z tego tytułu nie opuszcza flag państwowych do połowy masztu, nie ogłasza żałoby i tak dalej. A to jest tragedia. A z tymi umarłymi cierpią, znaczy oni już nie cierpią, ale cierpią ich rodziny, cierpią ich bliscy. A więc to jest tragedia. Szacunki mówią, że do 2035 mniej więcej roku będzie około 300 000 zachorowań i 150 000 zgonów z powodu samych tylko nowotworów. A więc jest o czym mówić. Mówię to wszystko po to, zresztą tak tutaj jest napisane, o tutaj jestem w tej ikonce, nowotwory, możemy dać radę. Tak, możemy dać radę, tylko trzeba po prostu wiedzieć jak. I nie sądzę, że dzisiejsza medycyna, tak wspaniale rozwinięta, takie sukcesy ma i tak dalej, nie sądzę, że ona sobie po prostu poradzi z różnych przyczyn, a zwłaszcza w Polsce, i ze względów finansowych, i ze względów tak zwanych proceduralnych, schematycznych, bo lekarze uczy się jedynie przede wszystkim metod wytnij, otruj, spal. Trzy zasadnicze metody, na zachodzie są zupełnie już dalej, o czym mówią również moje audycje, to, co wam przedstawiam. I to jest właśnie ten zasadniczy problem. Kwestia mentalności nas, pacjentów, przyszłych ewentualnie pacjentów, co nie daj Boże, mentalności lekarzy, mentalności w ogóle całego, znaczy tej otoczki całego systemu. I wielokrotnie powtarzam, umiesz liczyć dobrze, licz na siebie. I zasada jest taka, że cały system medyczny preferuje oczywiście profilaktykę, która polega w olbrzymim skrócie, nie chcę tutaj nikogo skrzywdzić, rzecz jasna, tym bardziej nie mówię personalnie, nie mówię o lekarzach, a są różni lekarze i tacy, są wspaniali, są okropni, taka jest prawda, jak w każdej grupie zawodowej, jak w każdej grupie społecznej, więc system idzie w kierunku profilaktyki. Skrótowo rzecz ujmując, profilaktyka ma polegać na tym, żeby wcześniej się przebadać, wcześniej wykryć chorobę i ją leczyć. Bzdura na bzdurze, tak prawdę mówiąc, bo chodzi o to, że profilaktyka ma iść w kierunku tego, żebyśmy nie zachorowali. A kogo to w ogóle obchodzi? Przecież dzisiaj wielu lekarzy nawet mówi, że rak to jest wielki przemysł, potężny przemysł światowy.
bo wielu z nas nie płaci, bo nie byłoby go stać, ale za to płaci w naszym przypadku NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia. I to nie za wszystkie procedury, a płaci tylko za te, które są uznane. A czy te uznane są skuteczne? Jeszcze raz powtarzam, wytnij otruć pan? Są skuteczne? A dlaczego się nic nie mówi na przykład o wpływie środowiska na powstawanie choroby nowotworowej, na stresy, na pola elektromagnetyczne, o których w ogóle nikt nie mówi? Wszyscy zielonego pojęcia nie mają. Wprowadzono są nowe technologie, które nazywam 5 grześkami, bardzo groźne i jeszcze inne. Jemy to, co jemy, pijemy to, co to pijemy, czyli wszystkie czynniki środowiskowe nam po prostu dzisiaj zagrażają i chodzi o to, żeby to niwelować, a to się da zniwelować. Kochani, nie jesteśmy bezradni. Kompletnie. Tylko trzeba chcieć, ale żeby chcieć, to trzeba wiedzieć. A żeby wiedzieć, to trzeba się po prostu uczyć, zdobywać informacje. I dlatego jest ten mój kanał i dlatego mam tą ideę fix, żeby po prostu podawać wiedzę. I jeszcze jedna sprawa, nie musicie mi kompletnie wierzyć, natomiast wysłuchujcie i sprawdzajcie. Szukajcie wszędzie potwierdzeń, zaprzeczeń. Możecie nazywać Dąbrowskiego jak sobie chcecie, niektórzy zwłaszcza. Można mnie wyzywać od foliarzy, od jakichś tam innych. Mnie to ani ziemię nie grzeje. Oczywiście ci stali bywalcy nigdy nie powiedzą, bo wiedzą doskonale, że w tym wszystkim, co robię, jest przede wszystkim uczciwy. Tak, jestem uczciwy, mogę o tym po prostu powiedzieć. Mogę gdzieś popełniać błędy, to siłą rzeczy. Jestem tylko człowiekiem, czasami jakieś przejęzyczenia, ale chodzi o zasadę. A więc umiemy liczyć dobrze, to liczmy przede wszystkim na siebie. Żeby liczyć na siebie, to trzeba mieć wiedzę. I ja tą wiedzę po prostu podaję, sam ją zdobywam, ciągle się sam uczę w błyskawicznym tempie naprawdę. Ostatnio zwłaszcza mi tutaj no, przychodzi masa różnych ciekawych materiałów. Sam jestem zadziwiony czasami w jaki sposób. I po prostu i o to chodzi. I teraz słuchajcie, mówimy o kwasicy. Ciągle mówię o zakwaszeniu, czyli o tym syndromie, który w medycynie oficjalnej akademickiej nie istnieje. Nie ma takiej choroby. Jest międzynarodowa klasyfikacja chorób ICD-11 i faktycznie zakwaszenia nie ma tam, bo to nie jest stan chorobowy jakby. Chociaż już coraz więcej naukowców mówi, że to jest rodzaj wieloletniej, permanentnej choroby. Takiej jakby łagodnej, utajonej, niskostopniowej. Ale te wyrazy łagodna, niskostopniowa, utajona, to są, to nam może wbijać się do mózgu, że to jest nic takiego groźnego. Nie, nie, to jest drobiazg. Nie, to niczym nie grozi. Nie. Bardzo jest to groźne, dlatego że my nie dostrzegamy tego. To jest jak gotowanie żaby na wolnym ogniu. Jak odkrawanie mamy kawał kiełbachy i tak codziennie po plastereczku. Kontroler, moja mama, mój tata na przykład nie zauważą tam plastereczek, a nagle znika ta cała kiełbacha. Na końcu już tylko został skrawek. Po troszeczkę wszyscy się przyzwyczajają. I myśmy się też przyzwyczaili do pewnych rzeczy. Przepraszam, że przepuszczę sobie kardziołko. I teraz w związku z tym krótkie przypomnienie. Istnieje kwasica. Są dwie podstawowe rodzaje kwasic. Kwasica krwi i kwasica metaboliczna. Nie jest to tożsame. To jest gwoli tylko przypomnienia. Kwasica krwi polega na tym, że krew można zakwasić. I bardzo trudno jest to zrobić, ale w szczególnym przypadku można zakwasić. Generalnie pH krwi, czyli potencja hydrogenii z łaciny, potencja jonów wodorowych dodatnich, które zakwaszają organizm, po prostu w przypadku krwi wynosi 7,35 do 7,45. Ta informacja jest bardzo ważna, zwłaszcza w kontekście tego, o czym będziemy mówić w dalszej części naszej audycji. 7,35, 7,45, ale to są pewne granice. I teraz okazuje się, że w szczególnych przypadkach może dojść do zakwaszenia krwi, a więc to pH spada do na przykład 7,3, 7,2, 7,1, 7 to już jest śmierć, 7,1 to już praktycznie też śmierć, no to jest stan agonalny, a więc krew można również zakwasić, ale dlaczego? Dlatego, że wcześniej została spowodowana katastrofa w organizmie. Dlaczego? Dlatego, że organizm broni za wszelką cenę tego pH krwi.
Czyli dla krwi, mając nawet słabe możliwości neutralizacji kwasów, przede wszystkim przy pomocy minerałów, będzie wyczerpywał wszystkie narządy, wszystkie organy, organizmy z tych pierwiastków zasadowych, tylko żeby wspomóc krew. I jeżeli na przykład w badaniu wychodziłoby, że mamy 7,35, czyli tą dolną granicę, to oznacza, że jeszcze wszystko jest w porządku z krwią, ale już jesteśmy na tym skrajnym, na tym skraju niskim, a to oznacza, że mamy kwasicę metaboliczną, czyli mamy zakwaszone tkanki. Mamy zakwaszone tak zwane przestrzenie międzykomórkowe. I mamy braki minerałów, wyczerpują się bufory, wyczerpują się systemy, które zabezpieczały nas przed zakwaszeniem. I jeszcze krew będzie ok. Te parametry krwi pH będzie prawidłowe. Ale my już chorujemy. Jest rak, jest cukrzyca, jest RZS, jest dna moczanowa, jest wiele innych chorób, ale krew jest ok. Więc można byłoby wyciągnąć wniosek, głupi beznadziejnie. No ale proszę pana, ale parametry krwi są w porządku, więc pan jest zdrowy, pan symuluje. Takie różne rzeczy też się zdarzały, że doktor Myłek, moja znajoma, doktor nauk medycznych, mówi o tym, że badałem pacjenta, wszystko jest w normie, a pacjent po prostu fatalnie się czuje. No i co? Wysyłamy go wówczas do psychiatry. To są słowa doktor Danuty Myłek. A więc coś jest nie tak, zgadza się? Bo te parametry, czy one są statystyczne, czy są fizjologiczne? I jak to rozumieć? Dobrze. A więc krew 7,35, 7,45. To jest kwasica krwi, jeżeli pH krwi spada. Spada poniżej tych wartości. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jest kwasica metaboliczna i ta kwasica krwi i kwasica metaboliczna mają o tyle ze sobą tyle wspólnego, że do kwasicy krwi bardzo trudno doprowadzić, natomiast bardzo łatwo doprowadzić do kwasicy metabolicznej, która będzie jakby skutkiem wyczerpywania wszelkich systemów buforowych, tego, że źle się odżywiamy, że jesteśmy narażeni na oddziaływanie czynników zewnętrznych, środowiskowych, o których ja mówiłem, a więc picie brudnej wody zanieczyszczonej chemią, jesteśmy poddawani działaniu zewnętrznych, destrukcyjnych pól elektromagnetycznych, stresom, które po prostu, w wyniku których wydziela się w organizmie masa hormonów stresu, na przykład między innymi kortyzol, o którym będę za chwileczkę mówił, będę się posiłkował pewną pracą naukową i tak dalej, i tak dalej. A więc jest cały szereg przyczyn. A więc najpierw jest kwasica metaboliczna, ta utajona, taka delikatna, ale trwająca wiele lat. I ta kwasica między nimi niszczy nerki, bo nerki, niezależnie od systemów buforowych, też zabezpieczają nas przed zakwaszeniem. Czyli po prostu w skrócie olbrzymim wychwytują jony wodorowe i zamieniają je na amoniak. Znaczy następuje po prostu zużywanie jakby jonów wodorowych, które zakwaszają organizm, do zbudowania, do wytworzenia amoniaku i usunięcia go na zewnątrz, ale amoniak silna zasada. No, amoniak straszliwie cuchnie, znaczy ma specyficzną taką woń, że umarłego by podniosło po prostu z podłogi, ale ten amoniak niszczy nerki. I teraz się okazuje, że jeżeli systematycznie się nie odkwaszamy, nie neutralizujemy kwasów, nie przy pomocy nerek, tylko przy pomocy na przykład odżywiania, czyli produktów, które zawierają składniki zasadowe, to w ten sposób obciążamy nerki. I są badania, mówiłem o tym w jednej z audycji, że w przeciągu od 20 roku życia ten proces niszczenia nerek, ta destrukcja pogłębia się i w każdym roku tracimy 1% zdolności nerek do usuwania kwasów. O ile to tylko nerki by odpowiadały za usuwanie kwasów. A więc od 20 roku do 50 roku życia upłynęło 30 lat i straciliśmy 30% mocy nerek, zdolności nerek do usuwania kwasów. No i dziwimy się, że postępują procesy aging, starzenia się i tak dalej, bo się organizm starzeje, bo się nie odnawia, a my mu jeszcze po prostu dowalamy. I następna sprawa. I teraz tak.
Znaczy i teraz sprawdzamy, czy co się dzieje z tą kwasicą metaboliczną w odróżnieniu od kwasicy krwi. Kwasica metaboliczna dotyczy całego organizmu, przestrzeni międzykomórkowych konkretnie, a więc to jest szalona różnica. Wielu dietetyków, lekarzy kompletnie tego nie rozumie i nawet mówi kwasica metaboliczna, używa tego określenia dla stwierdzenia poziomu pH krwi, a więc, że krew, że nazywa to kwasicę krwi nazywa kwasicą metaboliczną, a to jest nieprawda, to jest pomylenie w ogóle pojęć. I teraz, jakie powinno być prawidłowe pH w przypadku tego metabolizmu całego, konkretnie przestrzeni międzykomórkowych, alkaliczne, czyli 7,7,4. Można to badać przy pomocy badania pH moczu, przy pomocy prostej metody, pasków lakmusowych, na które się usiamy i ten mocz to jest produkt oczyszczania krwi z wszelkich metabolitów, toksyn i tak dalej, jest wydalany na zewnątrz przez nerki i to, co mamy w moczu, to wskazuje na to, czy mamy dużo kwasów, czy mało kwasów. Jeżeli ten mocz będziemy badać na przykład przez tydzień, u przeciętnego człowieka, ja nie mówię u takiego, który ma chore nerki, ma 7,7,4, czyli te paseczki na przykład są granatowe, czyli alkaliczny jest mocz, to oznacza to, że wszystko jest w największym porządku. Natomiast jeżeli ten mocz ma pH rzędu 5, 5,2, 5,4, 6, to jest bardzo źle. Każdy odczyn poniżej 6,5 to już jest tragedia dla organizmu. Tylko że organizm to jeszcze ciągle wytrzymuje, bo ma duże możliwości, ale one się wyczerpują. W dodatku pamiętajmy, zaraz będzie koniec tego przydługiego wstępu, przypominajki, że skala pH jest skalą logarytmiczną. A więc jeżeli mamy pH 5, pH 6, pH 7, to piątka jest 10 razy silniejszym kwasem od szóstki, szóstka 10 razy silniejszym kwasem od siódemki, czyli piątka jest 100 razy silniejszym kwasem od siódemki, czyli 10 razy 10. To, kochani, było takie przypomnienie dla Was, bo nie wszyscy na bieżąco, być może akurat słuchacie tych wszystkich moich audycji, pojawiają się nowe osoby, ale nawet jeżeli ktoś wysłuchał, to czasami wiecie, jednym uchem wpada, drugi po prostu wypada, więc jakaś powtórka jest matką nauki, jak powiadali starożytni Rzymianie. I teraz, kochani, przechodzimy do rzeczy zasadniczej, czyli do tego zasadniczego pytania. Kwasica spowodowana dietą, czy jest przyczyną powstawania nowotworów? Dobrze. I teraz posłuchajcie, więc tutaj udostępnię ekran i jak zwykle dojście do artykułu naukowego, więc mamy tutaj, słuchajcie, no właśnie, Nutrition and Metabolism, czyli odżywianie i metabolizm. No i akurat artykuł, link do tego artykułu jak zwykle będzie pod moją audycją. A więc wszystko tutaj będzie. Oczywiście nie będziemy tutaj męczyć się jakąś angielszczyzną. Nie byłbym nawet w stanie. Natomiast mam tutaj tłumaczenie i słuchajcie, tylko powiększę tekst i zajmiemy się, tekst powiększymy, żeby Wam było łatwiej też widzieć i tak dalej. Dobrze. I teraz, a więc popatrzcie. Badanie związku między kwasicą wywołaną dietą, a nowotworem. Macie tutaj oczywiście dane autora i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że jak zwykle nie będę tego wszystkiego czytał, będę się koncentrował na wybranych jakichś fragmentach i będziemy to sobie po prostu omawiać w prosty sposób. Są pewne rzeczy, od razu mówię, dla mnie często niezrozumiałe. Nie jestem biochemikiem, nie jestem naukowcem, więc też spotykam się bardzo często po raz pierwszy z jakimiś terminami, określeniami, więc wybaczcie mi to, że może nie wszystko będzie jasne, ale tu chodzi o pewne wnioski zasadnicze. Dlatego mówię, nie musicie tego zapamiętywać, tych nazw, tych operacji, tych wszystkich procesów fizjologicznych. To nie ma sensu. Tu chodzi raczej o takie czucie wewnętrzne, o to, żebyśmy, mówię, skoncentrowali się na wnioskach zasadniczych. A więc najpierw taki abstrakt, czyli po prostu jakby krótkie streszczenie. Zwiększone ryzyko nowotworu jest związane z wybranymi czynnikami dietetycznymi. Oczywiście mowa tutaj tylko o diecie. Przepraszam, pliki kup.
Cookies. Ojejku. Dobra, jakoś sobie z tym poradzimy, bo tekst mi wszedł i będzie mi trochę przeszkadzał, ale a tutaj dobrze, okej. Mam nadzieję, że to zniknie w końcu. Więc tylko koncentrujemy się na diecie. Zwiększone ryzyko nowotworu jest związane z wybranymi czynnikami dietetycznymi. Dietetyczny styl życia może z czasem zmienić ogólnoustrojową równowagę kwasowo-zasadową. Diety kwasogenne, które zazwyczaj są bogate w białko zwierzęce i sól, a ubogie w owoce i warzywa, mogą prowadzić do subklinicznego lub łagodnego stanu kwasicy metabolicznej. O, uwaga! Jeszcze raz powtórzę, niech zmyli was to określenie łagodny stan kwasicy. Łagodny, czyli niski, to jest coś, co od razu nie niszczy nas mocno, nie wywołuje natychmiast destrukcyjnego wpływu, ale czyni to przez wiele lat. Dalej. Związek między dietą a ryzykiem nowotworu nasuwa pytanie o rolę kwasicy w inicjacji i progresji nowotworu. Rak jest wywoływany przez zaburzenia genetyczne i epigenetyczne w normalnej komórce. Ale uwaga, żebyśmy zrozumieli, to nie geny są ważne, tylko chodzi o to, że są w wyniku działania mikrośrodowiska, czyli wewnętrznych czynników, wpływających na zachowanie się różnych białek, może dojść do aktywacji tych białek, które z kolei wpływają na geny w taki sposób, że one zmieniają się w jakiś sposób, łączą się tam białka w różny sposób i nagle dochodzi do stanów zapalnych, do różnych rzeczy i nagle się aktywizują te geny, które mogą być, powiedzmy, jakimiś promotorami ewentualnie nowotworu. W takim, no, bardzo krótko wyjaśniam to, o co w tym wszystkim chodzi. Oczywiście fachowcy, lekarze mogą się oburzać, zrzymać, że to jest nienaukowe i tak dalej, ale posłuchajcie, to nie chodzi o to. Jeszcze raz powtarzam, nie jestem lekarzem, nie jestem naukowcem. Chodzi o głębokie zrozumienie przez każdego z nas, przeciętnego Kowalskiego. Ja też jestem tym przeciętnym Kowalskim. I teraz, ale stało się jasne, że czynniki mikrośrodowiskowe i ogólnoustrojowe wywierają modyfikujący wpływ na rozwój komórek nowotworowych. Chociaż nie ma badań wykazujących bezpośredni związek między kwasicą wywołaną dietą a rakiem, i uwaga znowu, bo tutaj wielu dietetyków albo lekarzy mówi o tym, ale nie ma żadnych badań konkretnych na to, że dieta wywołuje kwasicę, a kwasica wywołuje raka. Ten język naukowy jest dość taki niezrozumiały dla przeciętnego człowieka. Nie ma badań wykazujących bezpośredni związek między kwasicą wywołaną dietą a rakiem, ale wykazano, że brak równowagi kwasowo-zasadowej moduluje aktywność molekularną, w tym między innymi glukokortykoid nadnerczowy. Słuchajcie, zostawmy to. Czynnik wzrostu insuliny IGF-1, to jest, słuchajcie, ten IGF po prostu to jest taki insulinopodobny czynnik wzrostu, bardzo ważny, między innymi służy do rozwoju kolagenu, w ogóle wzrostu komórek i tak dalej. I sygnalizację cytokin adypocytów. Cytokiny to są takie cząsteczki zapalne, adypocyty z kolei komórki tłuszczowe. Dalej. A więc jeszcze raz. Brak równowagi kwasowo-zasadowej moduluje, i powoduje rozregulowanie metabolizmu komórkowego oraz aktywację osteoklastów, czyli takich czynników, które są kościogubne, a między innymi one sprzyjają po prostu powstawaniu nowotworów, oraz aktywacji osteoklastów, które mogą służyć jako pośrednie lub dalsze efektory karcynogenezy lub promocji nowotworu. Jeszcze raz powtarzam, to jest słowa efektory, karcynogeneza. Normalnym językiem, proste. Po prostu aktywacja osteoklastów, specjalnych czynników, które po prostu będą promować rozwój nowotworu i wszystko. Będą sprawiać, że zaczyna się po prostu nowotwór powstawać i rozrastać. Krótko mówiąc, kwasica wywołana dietą może wpływać, kochani, nie może, tylko wpływa, ale to jest język nauki,
Może wpływać na aktywność molekularną na poziomie komórkowym, która sprzyja karcynogenezie, czyli powstawaniu kanceru, skancerowania komórek, czyli powstawanie komórek nowotworowych lub progresji nowotworu. Progresja, postęp, tak? W niniejszym przeglądzie zdefiniowano związek między stylem życia a równowagą kwasowo-zasadową oraz omówiono potencjalne konsekwencje kwasicy wywołanej dietą i wystąpieniem lub progresją nowotworu. A więc to jest krótkie streszczenie. A więc mamy dieta, rak i kwasowość. Związek między dietą a nowotworami jest dobrze znany. Tu mamy literaturę 1.3, więc na dole jest literatura, link będzie podany pod audycją, więc jeżeli będzie ktoś chciał, to sobie zajrzy. Spożycie jest największym zewnętrznym lub środowiskowym, spożycie, znaczy jedzenia, spożycie żywności, produktów do jedzenia, jest największym zewnętrznym lub środowiskowym czynnikiem epigenetycznym, które może napędzać rozwój lub utrzymywanie się raka. Kompleksowy, globalny raport Amerykańskiego Instytutu Badań nad Rakiem zebrał liczne badania wykazujące powiązania między nawykami żywieniowymi a ryzykiem raka. I znowu tutaj macie ewentualnie literaturę. Wyniki zalecają zwiększone lub regularne spożycie warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i roślin strączkowych, zniechęcając jednocześnie do nadmiernego spożycia słodkiej i energetycznie bogatej żywności, napojów, czerwonego i przetworzonego mięsa oraz słonej przetworzonej żywności. No i tutaj ja wiem, że czasami się budzą takie upiory. Proszę pana, sól wcale nie, sól jest dobra i tak. Oczywiście, tylko nie znoszę fanatyzmu. Miód, miód też się może przejeść, zgadza się? Seks również, jak jest czegoś za dużo. Więc wszystko musi być, wszystko można, byle zwolna i ostrożnie, jak to się mówi. Kwasowość jest dobrze znanym czynnikiem związanym z rakiem. Niższy poziom pH tych potencjału jonów wodorowych w przestrzeni pozakomórkowej sprzyja inwazyjnemu i przerzutowemu potencjałowi komórek nowotworowych, czyli potencjałowi, czyli one po prostu są wówczas zdolne do szybszych akcji. Kwasowość pozakomórkowa jest wytwarzana głównie przez komórki nowotworowe, czyli rak zakwasza zewnętrzne swoje środowisko. W wyniku zwiększonej produkcji protonów, czyli jonów wodorowych i kwasu mlekowego. Zjawisko to różni się od zakwaszenia spowodowanego dietą bogatą w kwasy. Oczywiście, dlaczego? Dlatego, że to, co zjadamy dzisiaj, wszystkie produkty do jedzenia, które są bogate w, w barwniki, polepszacze, spulchniacze, te, jak one się nazywają, te, które służą do tego, żeby te produkty stały długo na półkach, konserwanty, przepraszam, zabrakło mi słowa, i tak dalej, to jest chemia. A te wszystkie środki chemiczne mają charakter kwasów. Więc dostarczamy te kwasy, ale z drugiej strony, jeżeli powstają komórki nowotworowe, to rak jest na tyle cwany, że zakwasza swoje zewnętrzne mikrośrodowisko. Właśnie po prostu zwiększa produkcję protonów, jonów wodorowych i kwasu mlekowego. Dieta kwasowa netto lub dieta kwasogenna zależy od równowagi pomiędzy kwasowymi i zasadowymi składnikami diety. Większość owoców i warzyw to żywność wytwarzająca bazę netto, ponieważ metabolizowane produkty są prekursorami anionów organicznych, takimi jak cytrynian, bursztynian i sprzężone zasady kwasów karboksylowych. Słuchajcie, znowu tutaj padają nazwy. Chciałbym, żebyście tylko zapamiętali takie pojęcie na przyszłość, jak cytryniany, bo w przyszłości w paru, myślę, audycjach będziemy mówić o cytrynianach. Wspaniałe substancje.
A więc to możemy dostarczać razem z pokarmem przede wszystkim roślinnym. Końcowym metabolitem tych prekursorów jest anion wodorowęglanowy. Wodorowęglan, czyli kwaśny węglan sodu. Ja mówiłem już w kilku audycjach. Albo inaczej, kwaśny węglan sodu, kwaśny węglan albo wodorowęglan, czyli ten kwaśny odpowiada wodoro, tak jakby. A więc kwaśny węglan sodu to jest na przykład zwyczajna soda kuchenna. Aminokwasy z kolei zawierające siarkę, metioninę i cysteinę. Aminokwasy to są białka generalnie, czyli krótkie łańcuchy białkowe, bo załóżmy, jemy mięsko. Mięsko trafia do żołądka, pH wówczas żołądka wynosi 1,5 na przykład i te białka, długie łańcuchy są cięte na krótkie łańcuchy, na aminokwasy, czyli aminokwasy to są też po prostu białka i te aminokwasy zawierają siarkę, metioninę i cysteinę, zwykle występujące w mięsie, jajach i produktach mlecznych. I one są utleniane do kwasu siarkowego, który ostatecznie wytwarza kwas netto, czyli zakwasza nas dokładnie. I aminokwasy kationowe, tak jak lizyna i arginina, mogą wytwarzać kwasy, jeśli ich anionowym odpowiednikiem jest chlorek, siarczan lub fosforan. Nieważne. Jeśli jednak składnikiem anionowym jest metabolizowany kwas organiczny, glutaminian lub asparaginian, nie ma to prawie żadnego wpływu na kwasowość ogólnoustrojową. W tej chwili to pomijamy, tak prawdę mówiąc, bo tutaj są te nazwy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ważne zdanie, wiadomo, że inne czynniki dietetyczne również wpływają na stan kwasowo-zasadowy. Donoszono, że chlorek sodu, a co to jest chlorek sodu? NaCl, zwyczajna sól kuchenna, jest niezależnym i przyczynowym czynnikiem wywołującym kwasicę metaboliczną w sposób zależny od dawki. Tu macie znowu. Oj, przepraszam bardzo, od razu mi się praca ta włączyła. Ale tutaj 19, 20 to są materiały źródłowe. I odwrotnie. Sole potasu i w mniejszym stopniu magnezu działają równoważąco na wydalanie kwasu netto i pomagają w utrzymaniu równowagi zasadowej. Jak jest mowa tutaj o solach, czyli chodzi o związki potasu i związki magnezu. Potas, magnez, będą to związki po prostu zasadowe. I dalej, kwasogenne spożycie pożywienia, tak jak wysokie spożycie białka, może mieć natychmiastowy wpływ na zwiększenie produkcji kwasu netto, podczas gdy spożycie laktowegetariańskie o niskiej zawartości białka może skutkować znacznie mniejszym wydalaniem kwasu netto, wytwarzaniem kwasu netto, czyli nie będzie obciążało tak organizmu kwasami. Krótkotrwałe obciążenie dietą kwasem może powodować przejściową nierównowagę kwasowo-zasadową, ale jest ona szybko kompensowana i nie ma mierzalnego efektu klinicznego. Dla przykładu, bywało tak, że ja nawet na próbę wieczorkiem zjadałem sobie na przykład twarożek ze śmietaną, uwielbiam. Do tego jeszcze szczypiorek, koperek, trochę ogórka i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co, że jeżeli jednego dnia miałem na przykład papierki granatowe, czyli pH moczu na poziomie 7,4, to następnego dnia miałem poniżej 7. Dlaczego? Bo białko silnie zakwasza. Ale jeżeli na przykład zjadłem jeszcze coś innego albo wziąłem odpowiedni suplement, po prostu związki minerałowe, cytryniany i wodorowęglany różnych pierwiastków, błyskawicznie to zostało zlikwidowane. Jednakże utrzymująca się dieta kwasotwórcza, utrzymująca się permanentna dieta, a więc śniadanie wędlina, obiad mięcho, kolacja wędlina i tak dalej, albo jakieś sery twarogi, a więc jednakże utrzymująca się dieta kwasotwórcza zwiększa prawdopodobieństwo zwiększonego nadmiaru jonów dodatnich wodorowych, czyli protonów, i chronicznie niższych poziomów wodorowęglanowych w surowicy. Czyli dochodzi do permanentnego zakwaszenia organizmu. Jeśli procesy kompensacyjne staną się mniej wydajne i nie zostaną rozwiązane przez dostosowanie diety.
I teraz posłuchajcie, a więc cały czas jemy nabiał, więc pijemy mleko, jemy twarogi, sery, mięcho, jaja, dużo jaj, zwłaszcza tu chodzi o same białko jaja. Zakwaszamy się potwornie. Jeżeli tego nie zrekompensujemy, kochani, zmianą sposobu odżywiania, to są potrzebne suplementy. I bardzo często, odpowiednio oczywiście suplementy wieloskładnikowe, minerałowe. I tutaj jest sprawa taka, że nawet dość długie, przez kilka miesięcy odżywianie się produktami roślinnymi przede wszystkim nie zdoła doprowadzić szybko do powstania równowagi kwasowo-zasadowej. Za dużo złego się już nadziało. Za dużo złego się nadziało. I teraz potencjalnie długoterminowe skutki diet kwasotwórczych są dodatkowo spotęgowane przez pogorszenie czynności nerek, zwykle spowodowane starzeniem się, czyli czynnikami aging. Ale dlaczego nerki się starzeją? Bo są wykorzystywane. Właśnie nerki też uczestniczą w wychwytywaniu jonów wodorowych, kleją, przepraszam za słowo, kleją, wykorzystują je do tworzenia amoniaku, żeby usunąć to na zewnątrz, a więc łączą te jony wodorowe do amoniaku, wyrzucają ten amoniak, ale przy okazji amoniak niszczy nerki. Jest to starzenie, destrukcja. Według doniesień pH krwi wynikającej z długotrwałych lub chronicznych diet kwasotwórczych znajduje się w pobliżu dolnego zakresu fizjologicznego. A więc jak mówiłem, pH krwi powinno wynosić 7,35, 7,45. I popatrzcie, i tu jest mowa przy okazji o pH krwi o zakresie fizjologicznym. Fizjologia mówi, pH krwi ma być 7,35, 7,45. A wiecie, co mówią normy dotyczące pH krwi? 4,8 do 8,0. A dlaczego? Bo to jest norma statystyczna. Na podstawie wyników badań tysięcy próbek moczu wielu różnych pacjentów, którzy przychodzą do laboratoriów. To nie jest fizjologia, tylko jest statystyka. A więc nie bierze się pod uwagę fizjologii zdrowego człowieka i nie bada się moczu zdrowego człowieka, który prawidłowo funkcjonuje, który jest zdrowy pod każdym względem. Bo gdybyśmy to określili, mielibyśmy po prostu pH moczu, pH wskaźnik fizjologiczny, a tak norma statystyczna na przykład z 10 000 próbek. I teraz popatrzcie, a więc według doniesień, przepraszam za te powtórzenia, ale to jest bardzo ważne, według doniesień pH krwi wynikającej z długotrwałej lub chronicznych diet kwasotwórczych znajduje się w pobliżu dolnego zakresu fizjologicznego. Tym dolnym zakresem fizjologicznym skrajnym to jest 7,35, czyli tutaj mamy 7,36, 7,38, a nie górnego zakresu 7,42, 7,44. W szczególności trwałe diety kwasogenne mogą powodować niewielkie spadki pH krwi i wodorowęglanu w osoczu, ale nie poza normalnym zakresem fizjologicznym. Stan ten określa się jako wywołany dietą łagodnego stopnia, przewlekłą kwasicą metaboliczną i tak dalej. Lub czasami kwasicą utajoną, czyli inaczej latentną. I znowu tutaj są odniesienia do źródeł. I teraz dalej. Kwasica wywołana dietą różni się od klinicznej kwasicy metabolicznej tym, że kliniczna kwasica metaboliczna występuje, gdy czynniki inne niż tylko kwasotwórcza dieta przyczyniają się do niezdolności układu do kompensacji zaburzeń krwi. Ale tutaj uwaga, tu jest znowu, nie chcę polemizować z autorami, ale pewne rzeczy mi się kłócą. A wiecie dlaczego? Dlatego, że kwasica wywołana dietą to jest kwasica metaboliczna. Natomiast mowa tutaj o klinicznej kwasicy metabolicznej. Nie. O kwasicy krwi. A więc też być może ktoś robi jakieś po prostu błędy, nie do końca, że tak powiem, być może to jest kwestia tylko tłumaczenia, te translatory też popełniają błędy i tak dalej, to się zdarza.
I teraz jest sprawa taka, że ta kliniczna kwasica, nie czytajmy tego słowa metaboliczna, kliniczna kwasica występuje, chodzi o kwasicę krwi, gdy czynniki inne niż tylko kwasotwórcza dieta przyczyniają się do niezdolności układu, do kompensacji zaburzeń krwi. Czyli zwykle skutkujących tym, że pH krwi będzie już poniżej 7,35. I to jest kwasica krwi, ale która powstała dlatego, że nie ma już czym kompensować strat. Patofizjologiczne skutki tej klinicznej kwasicy, nie czytajmy słowa metabolicznej, czyli kwasicy krwi, są dobrze znane. Natomiast prawdziwy patofizjologiczny wpływ długotrwałej kwasicy wywołanej dietą, czyli metabolicznej, nie jest dobrze poznany. Na przykład nie wiadomo, czy akumulacja dodatnich jonów wodorowych, czyli protonów, w wyniku przewlekłej kwasicy wywołanej dietą może być magazynowana na poziomie komórkowym, jeśli nie odgrywa roli w obniżaniu pH krwi lub jest kompensowana przez prawidłową czynność nerek lub układu oddechowego. No i tak dalej. W każdym razie posłuchajcie. Badania wpływu klinicznej kwasicy krwi, znowu zmyka nam to słowo metabolicznej, na układy biologiczne, mogą w dalszym ciągu dostarczać informacji do zrozumienia skutków kwasicy wywołanej dietą, ponieważ badają, w jaki sposób brak równowagi kwasowo-zasadowej powoduje stres fizjologiczny i wpływa na szlaki molekularne aktywne w procesach chorobowych. I tu jest coś bardzo ważnego. Powszechnie wiadomo, że stan nowotworowy rozwija się w wyniku zmian genetycznych i epigenetycznych w normalnej komórce. Zarówno czynniki mikrośrodowiskowe komórki, jak i ogólnoustrojowe wywierają presję selektywną, która pomaga w inicjacji lub zaostrzeniu nowotworów. I tutaj tym czynnikiem zaostrzającym tą całą presję na to, że powstają nowotwory, jest kwasica metaboliczna. Nierównowaga kwasowo-zasadowa jest uważana za rodzaj stresu ogólnoustrojowego. Mając świadomość, że długotrwałe diety kwasogenne potencjalnie wywołują chroniczny stres fizjologiczny, proponuje się tutaj pytanie: czy kwasica wywołana dietą może zwiększać ryzyko raka lub sprzyjać istniejącym nowotworom? Powtórzmy to pytanie. Czy kwasica wywołana dietą może zwiększać ryzyko raka lub sprzyjać istniejącym nowotworom? I teraz popatrzcie. Kortyzol, hormon stresu. Kortyzol i równowaga kwasowo-zasadowa. Co ma kortyzol? Mamy nerki, mamy nadnercza, mamy kortyzol wydzielany przez nadnercza, hormon stresu. I co ma piernik do wiatraka? Co ma wspólnego z kwasicą i z nowotworami? Otóż okazuje się, że równowaga kwasowo-zasadowa w organizmie wpływa na produkcję hormonu nadnerczy, kortyzolu. Jest, słuchajcie, znowu przypadłość, którą trudno nazwać chorobą, hypoadrenia, czyli wyczerpanie nadnerczy. I znowu medycyna nie uznaje czegoś takiego, że istnieje wyczerpanie nadnerczy. A nadnercza, wyczerpanie nadnerczy, jeżeli się one wyczerpią faktycznie ich potencjał, prowadzi do ponad 70 chorób. Czyli podstawową praprzyczyną jest kwasica metaboliczna. Ta obciąża silnie nadnercza, powodując stres fizjologiczny. Dochodzi do zwiększonej produkcji m.in. kortyzolu, hormonu stresu, i zaczyna się katastrofa w organizmie. Kiedy poziom wodorowęglanów, w tym przypadku HCO3, czyli węglan, kwaśny węglan C, Boże, przepraszam, czasami mi też po prostu, nie, no kwaśny węglan, końcówka HCO3, czyli wodorowęglan jest niski, nerki zwiększają aktywność glutaminazy, nieważne, i wyzwalają produkcję kortyzolu. Badania na zwierzętach i ludziach wykazały, że poziom kortyzolu w organizmie wzrasta
w wyniku zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, w wyniku przejściowo wywołanej kwasicy metabolicznej. Rośnie poziom kortyzolu, hormonu stresu w nerkach w wyniku kwasicy. Wydaje się, że kwasica, no język naukowy wydaje się, bo nie stwierdzono na 100%. No ale dlaczego holujemy? Wydaje się, że kwasica pośredniczy w aktywności kortyzolu poprzez oś przysadzka kolanader czy glutaminaza nerkowa, nieważne, w tej chwili to nie jest istotne. W każdym razie indukcja kwasicy, czyli powstawanie kwasicy, kwasica ma wpływ, kwasica wywołana przez dietę zwiększa stężenie kortyzolu w surowicy krwi. U zdrowych dorosłych ludzi poziom kortyzolu w surowicy i ślinie znacznie wzrasta w ciągu kilku godzin po posiłku wysokobiałkowym, a poziom kortyzolu zależy od zawartości białka w posiłkach. Więc słuchajcie, ja wiem, że ten tekst może być trudny, niezrozumiały, ale posłuchajcie, proszę was o cierpliwość, bo ja też staram się rozumieć, czytam wielokrotnie tego typu teksty, no i staram się później to, przepraszam, przełożyć na taki no, bardziej strawny język. Myślę, że doskonale to wszystko rozumiecie. Jemy białko, dochodzi do zakwaszenia silnego organizmu, czyli kwasicy metabolicznej, rośnie poziom kortyzolu i sprawa załatwiona. Odwrotnie do tych ustaleń wykazano, że w badaniu mającym na celu zneutralizowanie kwasotwórczego działania diety zachodniej, charakteryzującej się wysokim spożyciem mięsa, soli, cukru i tłuszczu oraz proporcjonalnie mniejszym spożyciem owoców, warzyw i produktów pełnoziarnistych. A więc jeszcze raz, odwrotnie do tych ustaleń wykazano, a więc im więcej tego typu jedzenia, tym wyższy poziom kwasicy i kortyzolu. Zależność poziomu kortyzolu i równowagi kwasowo-zasadowej zbadano u 6 zdrowych mężczyzn, 3 kobiet, mierząc stężenie kortyzolu w surowicy i moczu oraz stężenie metabolitów kortyzolu w moczu osób, którym chlorek sodu i potasu zastąpiono równomolowymi ilościami wodorowęglanu sodu i potasu w podobnej diecie w warunkach metabolicznych. Nieważne, w każdym razie. W ciągu 24 godzin stężenie kortyzolu w moczu i w osoczu oraz odpowiadających mu metabolitów było znacznie niższe, co sygnalizuje niższą produkcję i aktywność kortyzolu. Jeszcze raz, w jaki sposób? Po prostu podawano tym ludziom wodorowęglany z sodu i potasu. A więc ci ludzie jedli wysokobiałkowy pokarm, mięso, sery i tak dalej, sól, cukier, ale podawano im wodorowęglany, czyli ich odkwaszano z zewnątrz. Po prostu rano odkwaszano, po prostu jakiś dawano konkretny suplement, właśnie który ja mam do dyspozycji. I wówczas poziom pH moczu i surowicy wzrósł. Podczas gdy pH surowicy pozostało stabilne. A więc o co chodzi? Surowica, czyli krew. Poziom nie tylko moczu, ale surowicy lekko wzrósł, a surowica krwi, krew 7,35, 7,45, więc wzrósł do tej górnej granicy, czyli pięknie, czyli zostało to stabilne w tym zakresie bezpiecznym, ale pH z kolei moczu wzrosło, co świadczyło o tym, że mimo diety tej wysokobiałkowej, tej i tak dalej, jednak już nie jesteśmy tak silnie zakwaszeni. Nie wszystkie, bądźmy uczciwi, nie wszystkie badania wykazują pozytywną korelację między dietą wysokobiałkową, potencjalnie kwasotwórczą, a poziomem kortyzolu. W badaniach tych nie oceniano równowagi kwasowo-zasadowej w populacjach eksperymentalnych, dlatego trudno jest potwierdzić, czy badania te są bezpośrednio porównywalne z wynikami łączącymi kwasogenne spożycie z dietą i zwiększoną produkcją
kortyzolu. Ale to jest w tej chwili mało istotne. Dalej. Wiele z tych naszych badań sugeruje, że kwasica wywołana dietą może odgrywa rolę w modulowaniu ogólnoustrojowego poziomu kortyzolu, hormonu stresu, i że neutralizacja ładunku kwasu poprzez alkalizację może obniżyć poziom kortyzolu. A przy okazji jeszcze, jeżeli mamy problemy z nerkami, to pojawia się nadciśnienie. A kiedy mamy problem z nerkami? Kiedy mamy stresy. A stresy są różne, fizyczne, chemiczne, psychiczne i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to się po prostu pogłębia. Jeżeli zjadamy niewłaściwy pokarm, to dla organizmu jest to stres. To tak jakbym, wyobraźcie sobie, teraz wylał tutaj trochę kwasu na swoją rękę i od razu oczywiście każdy z was cofnie tę rękę, bo jest stres. W sytuacji stresowej, gdzie się boimy, to od razu się kurczymy przecież, tak? To jest stres. I jest po prostu napięcie mięśni, mięśnie zaciskają się wokół naczyń krwionośnych, zmniejsza się światło naczyń, jest pogorszone dokrwienie, dotlenienie, stres. A więc dlatego trzeba po prostu się suplementować, się odkwaszać. Bo jedzenie nam już w tej chwili nic nie załatwi. Gdzie znajdziecie zdrowe jedzenie? Dalej. Co więcej, większość badań oceniających wpływ kwasotwórczego spożycia, kortyzolu, przepraszam, co więcej, większość badań oceniających wpływ kwasotwórczego spożycia chyba na kortyzol pokazuje, czyli w niewłaściwej diety, pokazuje, że interwencje miały ostry i zależny od dawki wpływ na poziom kortyzolu, co sugeruje bezpośrednią lub ściśle powiązaną dynamikę między stanem kwasowo-zasadowym a poziomem kortyzolu w organizmie. Wreszcie badania pokazują, że kwasica wywołana dietą jest łagodna, ale późniejsza indukcja aktywności kortyzolu, chociaż występuje w większym stężeniu w surowicy, jest subkliniczna i mieści się jeszcze w prawidłowym zakresie w surowicy. Czyli mimo tych stresów, mimo tego wszystkiego, pH krwi jest jeszcze prawidłowe. Jeszcze się mieści w tych granicach, o których ja mówiłem. Jeśli wystąpiły konsekwencje patofizjologiczne, można je wyprowadzić jedynie z przewlekłych lub uporczywych schorzeń utrzymywanych na diecie kwasotwórczej. I teraz dalej. Jak widzicie, słuchajcie, nie jest to łatwe, nie jest to prosta audycja, bo tutaj wiele rzeczy jest niezrozumiałych, bo czasami ten translator po prostu nie wszystko tłumaczy tak, jak potrzeba, a to jest język naukowy. To jest problem również dla translatora, dla tych sztucznych inteligencji. Dalej, nie ma jasnego, jednoznacznego mechanizmu łączącego bioaktywność kortyzolu bezpośrednio z karcynogenezą, ale badania wykazały, że sygnalizacja kortyzolu może wywierać biologiczny wpływ na istniejące nowotwory. I tutaj, co tutaj było? Pominiemy tutaj resztę tekstu, bo tu była mowa chodzi o androgeny nowotworów prostaty, czyli hormony prostaty i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie znajdźmy coś, co nam będzie po prostu bardzo, bardzo jasne. Dalej, metabolizm kortyzolu, tryptofanu. Tryptofan też jest jednym z hormonów, nieważne. Po prostu to miniemy, bo tu jest masa różnych takich naukowych określeń. Kortyzol i insulinooporność. Zwiększona bioaktywność kortyzolu spowodowana kwasicą wywołaną dietą może być czynnikiem zespołu metabolicznego przez promowanie insulinooporności. I teraz, jeżeli pojawia się insulinooporność, to też jest to czynnik pronowotworowy, prowadzący do rozwoju i do przerzutów nowotworowych, do rozwoju nowotworowych. To na razie ten tekst pomijamy, tego będziecie chcieli, to sobie poczytacie dokładniej. Co jeszcze?
Kwasica związana z insulinoopornością spowodowaną działaniem kortyzolu może skutkować kompensacyjnym wydzielaniem insuliny przez trzustkę i wyższym poziomem krążącej insuliny w surowicy, co jest stanem znanym jako hiperinsulinemia, czyli we krwi jest zbyt dużo insuliny. Badania epidemiologiczne wykazały dodatnią korelację pomiędzy poziomem krążącej insuliny a zwiększonym ryzykiem i patogenezą nowotworów jelita grubego i trzustki, raka endometrium, raka nerki, raka piersi u kobiet z hiperinsulinemią, a jak się ma hiperinsulinemię, to się, słuchajcie, to jest otyłość i otyłość promuje z kolei nowotwory, raka sutka, raka trzustki itd., itd. Badania podłużne wskazują na większe ryzyko raka piersi u kobiet z hiperinsulinemią. Niedobór insuliny lub jej blokowanie zmniejsza częstość występowania lub progresję nowotworu, jest odwracalne po ponownym włączeniu insuliny. A więc okazuje się, z kilku badań wynika, że hiperinsulinemia jest niezależnym czynnikiem ryzyka otyłości, cukrzycy, a w ten sposób i czynnikiem po rozwoju nowotworów. Pominiemy tutaj całą resztę. To myślę, że wystarczy jeszcze kilka zdań. Popatrzcie, wysokie spożycie białka w dłuższych okresach, miesiące lub lata, które sprzyja większej produkcji kwasu netto i następującej po nim utajonej lub łagodnej kwasicy metabolicznej, wydaje się mieć odwrotny skutek od krótkoterminowych badań nad poziomem IGF, czyli nad po prostu poziomem tak zwanego insulinnego czynnika wzrostu. Ale o co tu chodzi? Chodzi o to, że może inaczej. Następne zdanie. Badania prowadzone przez 12 tygodni lub dłużej wykazały silną korelację, silny związek między zwiększoną ilością białka w diecie, a wyższym poziomem tego IGF-1 w surowicy, co sugeruje, że przynajmniej długoterminowe nawyki żywieniowe, a nie krótkotrwałe zaburzenia, znacząco wpływają na stężenie IGF w surowicy, i to prowadzi po prostu do nowotworzenia. I to jest właśnie, słuchajcie, problem. I teraz posłuchajcie, nie będziemy dalej już tutaj czytać o adiponektynach, leptynę. Adiponektyna jest bardzo ważnym czynnikiem, ale słuchajcie, będziecie chcieli sobie troszeczkę poczytać, to sobie poczytacie. Na temat adiponektyny zrobimy sobie w ogóle oddzielny program. Natomiast posłuchajcie, wszystko to wskazuje, że zakwaszenie jest spowodowane sposobem odżywiania się, jest absolutnym promotorem nowotworu. Jak widać, ten artykuł jest bardzo długi, tu jest mowa również o kwasie mlekowym, który, zatrzymuję na razie to udostępnienie, który jest wytwarzany przez komórki nowotworowe, bo komórki nowotworowe, jeszcze raz powtarzam, zakwaszają swoje otoczenie. Po co? Po to, że się świetnie w tych warunkach czują, efekt Warburga, profesora Warburga, i nie dopuszczają w ten sposób ani makrofagów, ani limfocytów, czyli komórek układu odpornościowego do tego, żeby te komórki nowotworowe były zniszczone. Słuchajcie, będę kończył, bo to i tak jest dość długie i temat był bardzo trudny dla mnie też, bo wytłumaczenie tego wszystkiego jest, nastręcza trudności, bo to trzeba nie tylko z angielskiego mieć tłumaczenie na polski, ale przetłumaczyć ten naukowy język na prostszy język. Jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o to, że o zapamiętawanie tych wszystkich nazw, tylko ogólny przekaz. Dieta ma kolosalny, czyli sposób odżywiania się ma kolosalny wpływ na powstawanie nowotworów, na jego progresję, na przerzuty i tak dalej, i tak dalej. Więc co możemy zrobić we własnym zakresie? Ja wiem, że
Wielu z nas nie pójdzie gdzieś indziej, do jakichś innych sklepów niż Biedronka, niż Lidl, niż Auchan i tak dalej, czy sklepy osiedlowe. A skąd one biorą wszystkie produkty? Z tych samych hurtowni, od tych samych producentów. Ten sam, te same produkty, kilka fabryk w Polsce na przykład produkuje żywność, produkty do jedzenia i zaopatruje wszystkie sklepy i koniec, kropka. Więc co my możemy zrobić we własnym zakresie? Jak się możemy zdrowiej odżywiać? Jest szansa? Więc co pozostaje? Ja też kupuję nieraz w Biedronce, nieraz w Lidlu, albo akurat na Podlasiu jest taka sieć sklepów Arhelan i tak dalej. Kupuję. Bo jakie mam inne wyjście? Oczywiście mam też ogród, mam swoje pomidory, mam swoje ogórki, ziemniaki, buraczki i tak dalej, ale to nie jest jeszcze wszystko. A w związku z tym coś trzeba robić. Co trzeba robić? Trzeba się suplementować. I to w sposób kompleksowy, nie przypadkowe, jakieś tam i nie pojedyncze jakieś, wystarczy witamina B1, a może tylko A może E i tak dalej, to nic nie zmieni. Suplementacja musi być kompleksowa, naturalnymi suplementami, które są po prostu koncentratami roślin, przede wszystkim roślin. Chociaż jest na przykład, są produkty pochodzenia zwierzęcego, na przykład kolostrum, czyli siara, coś rewelacyjnego. I to jest bezwzględnie musi być stosowane, zwłaszcza przy chorobach nowotworowych. Dobrze, kochani. Myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Trochę nie ukrywam, dzisiaj może było troszeczkę, wkradało się trochę takiego chaosu, wybaczcie mi to, ale temat jest bardzo trudny i te prace naukowe są, ja nieraz siedzę, kilka razy to czytam i zastanawiam się, jak to przełożyć na język polski, więc no nie dziwcie, że to jest trudne, ale jeszcze raz powtarzam, najważniejszy jest przekaz. Z tych wszystkich badań naukowych wynika jasno, kwasica metaboliczna jest bardzo niebezpieczna. Ta kwasica wywołuje cały szereg chorób. Dzisiaj mamy ponad 70 chorób, z którymi medycyna akademicka nie jest sobie w stanie poradzić. Z różnych przyczyn. Nie umie, nie potrafi, nie chce, nie wiem, nie wnikam w to. Ja tylko wiem jedno, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić przy pomocy tradycyjnych metod, czyli tego, co nam oferuje system. Jeszcze raz powtórzę, umiesz liczyć dobrze, to licz na siebie. Mamy taki czas, że mamy oczyszczać organizm, odkwaszać go. Musimy dożywiać komórki. Każda komórka musi otrzymać dziennie 70-90 składników odżywczych, plus woda, plus tlen. Jeżeli tego nie otrzyma, będzie miała braki. I koniec, kropka. A zakwaszenie, czyli zatoksycznienie organizmu jest naszą plagą, która prowadzi po prostu do tych chorób, o których ja mówiłem. Dobra, na dzisiaj tylko tyle. Wybaczcie jeszcze raz, mówię, jakieś takie niedociągnięcia, nieścisłości, ale temat był naprawdę bardzo trudny i coraz częściej się z tym borykam, bo spotykam artykuły i trzeba to, mówię, jakoś, że tak powiem, przetrawić. Przetrawmy to wspólnie. Wszystkiego najlepszego. Popadki.